Cześć, z tej strony Agata z Okiem Plecaczka. Dziś rozpoczynamy serię filmów z przygotowań do Maroka. 26 kwietnia wyruszamy w kolejną podróż, a tydzień wcześniej nadajemy motocykl za pośrednictwem firmy ADV Mototrip do Malagi, skąd wyruszymy na prom do Maroka. Zapraszamy na prezentację pakowania naszego R1300 GS Adventure oraz krótkiego filmu z nadania motocykla. Tak, jeśli chodzi o pakowanie, to wykorzystujemy przestrzeń naszej sypialni. Tutaj rozkładamy praktycznie wszystko od ciuchów, sprzętu, kasków. Jak widzicie, mamy kufry, bo musimy się w nie zmieścić. Kosmetyki, sprzęt audio, wideo, nawigację i jakieś dodatki typu torba na kufer centralny. W siatkach mamy już przygotowane jakieś szmatki, reklamówki, taśmę 3M, bardzo przydatny gadżet, jak się coś odklei, zapasowe jakieś kable, jakieś woreczki, kufry na razie puste. I może zacznijmy od kufra centralnego. Tutaj mamy przygotowaną kosmetyczkę dla 2 osób. Ja dodam, że już doświadczeni poprzednimi wyprawami, po raz pierwszy co prawda to nagrywamy i po raz pierwszy pakujemy też Adventure'a z dedykowanymi kuframi. Pod opisem filmu wstawimy plik z listą pakowania, którą na bieżąco uzupełniamy. Z każdym wyjazdem ta lista rośnie. Wiadomo, że dostosowujemy, czytając tą listę, sposób pakowania do tego, co w danym momencie zabieramy. Jest tutaj kosmetyki. Każdy według uznania myślę, że powinien spakować to, co jest mu potrzebne. Wiadomo, że większość z tych rzeczy to są rzeczy Agaty. I kosmetyczka ląduje na pierwszym miejscu. Do tego jakieś akcesoria typu selfie sticki. Tutaj mamy takie zagłębienie, które możemy wykorzystać. Do tego zapasowe rękawiczki i jakieś bufy, plecaki do przenoszenia kasku, okulary przeciwsłoneczne, zestaw kabli, ładowarek. Tak wypchane sprytnie. I to wszystko ląduje. Każdy, można powiedzieć, element ma swoje miejsce. Zrezygnowaliśmy, miała być użyta torba, którą zakupiliśmy, ale zrezygnowaliśmy, ponieważ jest ona nieco mniejsza niż cały kufer, więc myślę, że tutaj lepiej to zostanie ułożone. Do tego cały zestaw kamerek, który wykorzystujemy. Zestaw leków, kobiece akcesoria, zapasowa nawigacja, wpięte zostanie AIO i dodatkowo będzie jeszcze jedna nawigacja, którą będziemy testować. To będzie CarPuride 702 BS. I coś, czego nie może zabraknąć, czyli suszarka do włosów. Także jeśli chodzi o kufer centralny, to tak to się prezentuje. Myślę, że będzie tu jeszcze miejsce na jakąś wodę. A to przyjdzie jeszcze torba na ten kufer centralny. Mocowana tu na system paseczków. Mamy tak przeciwdeszczówkę na tą torbę, ręczniki i tutaj pokrowiec na motocykl, który zawsze ze sobą zabiera. Mocowanie, które sami wykonaliśmy, właściwie moja mama wykonała, natomiast pomysł został zaczerpnięty z torby, która jest na AirTagu i to się doskonale sprawdza. Szybki system mocowania. Musieliśmy nieco przerobić torbę, którą zakupiliśmy, bo te mocowania były gdzieś w tym miejscu.
więc musieliśmy to przyszyć. I jak widzicie, dość mocno te paski trzymają, także nie ma obaw, że odpadną gdzieś po drodze. Także kufer centralny przygotowany. Jeszcze dodatkowo nakleiliśmy oparcie, bo niestety nasze nie dotarło. Tak, kufer centralny przygotowany. Torba na kufer centralny przygotowana. Także jeden element mamy gotowy. Jeśli chodzi o kufry boczne, to tu wykorzystamy jeden na moje ciuchy osobiste plus obuwie przeciwdeszczówki. No i na ciuchy Agaty przeciwdeszczówki buty. I tutaj jest system też, który już zastosowaliśmy w poprzedniej podróży na Szkocję, czyli worki kompresyjne, które pozwalają, za chwilę to zademonstruję, no dość porządnie skompresować odzież. I może spróbujmy, jeśli chodzi o tą torbę, pompeczkę elektryczną, która zasysa powietrze i wydmuchuje tutaj. Czyli pakujemy to, co mamy spakować. Zabezpieczamy sobie worek. I teraz odkręcamy tutaj ten koreczek. Nakręcamy pompkę. I wypompowujemy powietrze. Automatycznie tak naprawdę ta odzież się kompresuje do dużo mniejszych rozmiarów. No i dzięki temu możemy oszczędzamy miejsce w bagażu. Także mamy skompresowane. Polecam, wcześniej mieliśmy worki, które się zagniatało i tutaj z tyłu był taki tunel, w którym wydobywało się powietrze, natomiast teraz są takie korki z pompką, no, którą trzeba ze sobą zabrać, ale nie jest duża i ładowana przez USB-C. Wcześniej wspomniałem też o listach, jakie mamy, więc tutaj zestawienie. I jeżeli coś nam się przypomni albo coś mamy nowego, to dopisujemy i aktualizujemy tą listę. Co tu jeszcze mamy? Odzież na wyjazd już przygotowana, przeciwdeszczówki, buty, jedne klapki, jedne takie trekkingowe, rękawiczki, które też będą spakowane razem z kaskiem. Kamerkę akurat zostawiamy, żeby nakręcić jakieś materiały. No i do tego dokumenty, czyli paszporty, dokumenty motocykla i dokumenty niezbędne do transportu tego motocykla przez firmę zewnętrzną. Do tego jeszcze bukłak i takie nereczki. Tutaj na udo. Gdzie mam tak koszulki. Pod spodem jest jeszcze odzież chłodząca, którą namoczamy w wodzie i nie powinna chłodzić, a że jedziemy do Afryki, no to tu mamy dwie kurtki puchowe skompresowane dość ładnie. Bielizna, czyli skarpetki i bokserki. Koszulki takie na wyjście na miasto. Sztuk 4. Krótkie spodenki, długie spodnie. I odzież termiczna. Także mamy, rozmieścimy to. Zamykamy. Torby też własnego pomysłu. Uszyte przez mamę, one były wykorzystywane wcześniej w Tygrysie, ale też pasują do GS-a. Także torba ląduje w kufrze bocznym. I teraz tu zostaje trochę więcej miejsca.
Mamy tak przeciwdeszczówki z Helda. Co tu mamy? Klapki na wierzch. No po jednym bucie. Tak to do tej pory pasowało w Tygrysie. Tutaj nie ma inaczej. No i całość zamykamy. Mamy gotowy kufer kierowcy. I został nam ostatni do spakowania kufer, czyli Agaty. A jak mówiłem wcześniej, no Agata na tym samym zasadzie spakowała swoje ciuchy. Są już przygotowane, skompresowane. Ten kufer jest nieco mniejszy, ponieważ ma tutaj wycięcie, tak jak już wcześniej prezentowałem, na wydech w tym miejscu. Ale że też buty są porównywalnie mniejsze niż moje męskie. Agaty się zmieścimy. Przeciwdeszczówka jest już w bagażu spakowana. To jedynie co trzeba uważać, żeby te ranty, bo to jest uszczelka gumowa, żeby były wolne od jakichś przeszkód, tak żeby można było śmiało ten kufer zamknąć. I mamy 3 kufry przygotowane. Czyli to wszystko, co widzieliście na łóżku, podłodze, no zmieściło się tutaj w tych 3 kuferkach. I teraz tak, jeśli chodzi o kaski, to kaski wylądują, dlatego że możemy zabrać jeszcze, dlatego tam stoją walizki. Kaski wylądują w kufrach, bo te kufry musimy jeszcze odpowiednio do transportu przygotować. Tutaj poprosiliśmy BMW, żeby zostawiło nam, czy przysłało nam razem z motocyklem kartony, w których przyjechały kufry. Zawartość kufru wyląduje razem z naszymi ciuchami motocyklowymi w tej dużej walizce. To już próbowaliśmy. To się zmieści bez problemu, a kaski wylądują w kufrach. Także całość, całe 2 tygodnie zmieściło się w tych 3 kufrach i za chwilkę podejdę jeszcze do garażu, do motocykla, bo tam mamy jeszcze te 2 torby boczne montowane na zbiorniku paliwa z boku i tam mamy akcesoria typu apteczka, kompresor i booster. W razie W, jakby się coś tam miało przydarzyć. Tak, bagaże przygotowane, spakowane do transportu. W sumie mamy 3 kufry i 1 walizkę. Cześć, mamy sobotę, no i zaczynamy powoli naszą przygodę z Marokiem. Jedziemy oddać motocykl. Z tyłu spakowane kufry w samochodzie i walizka, tak to wygląda, a Mariusz jedzie motocyklem. No to w drogę. Jeszcze musimy dopakować kask. Tak mam nieotwarte wrażenie, że coś zostało. To dokupimy. A dokupimy. Na miejscu. Może będzie gotowy za... Nie wziąłeś śrubokręta żadnego. No, musimy rozmontować te boczne Tego się nie spodziewałem. torby, a my sobie idziemy zobaczyć, jak wygląda samochód, na którym będą przewożone nasze motocykle. Proszę Państwa, tak to wygląda. Klateczki są, już jeden stoi. To ja tak tutaj, jakoś tak by trzeba było te nasze koferki. Dzisiaj wyruszasz? Czy... Nie. Co w poniedziałek o 18 zakazy sobie nie muszę iść. Świetna. Klateczki już czekają.
Także powolutku przygoda się rozpoczyna z Marokiem. I tak w wielkim skrócie wygląda nasz proces pakowania się w 2 osoby na 2-tygodniową podróż motocyklową. Określę to jednym słowem: minimalistycznie. Podzielcie się w komentarzach, jakie wy macie patenty na bagaż motocyklowy i jak przygotowujecie się do waszych wyjazdów. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz śledzenia naszej podróży do Maroko i nie tylko. Dzięki, do zobaczenia.